Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie nagrywałem. Kilka razy już się zbierałem, miałem nawet scenariusz w głowie na film, ale jakieś inne priorytety spowodowały, że jednak nie nagrałem. Potem czas minął, gdzieś motywacja przeszła, no i tak mijały kolejne miesiące. Teraz mogło być podobnie, ale dziś akurat nie wyskoczyło nic innego, co miałoby u mnie wyższy priorytet, więc jest i film. W tym filmie będzie kilka moich przemyśleń, też będzie trochę analiza wykresów. Na początku też podzielę się może z Wami, dlaczego nie nagrywam w sumie tak często jak kiedyś nagrywałem. No wydaje mi się, że jest tutaj wiele powodów. No jeden z nich to na pewno jest taki, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, które najmniej wiedzą. One by najwięcej mówiły, a osoby, które już wiedzą więcej, to nagle okazuje się, że już tak nie chcą dużo mówić jak wcześniej. Wcześniej wydawało mi się, że wiem bardzo dużo, że chcę się tym wszystkim podzielić z wszystkimi, że to, co działa na mnie, będzie działało na inne osoby i że ta moja wiedza jest taka unikatowa. No teraz sobie zdałem sprawę, że to tak nie wygląda i świat jest o wiele bardziej skomplikowany niż mi się wcześniej wydawało. I pewne uproszczenia oczywiście działają i trzeba z nich korzystać, no ale powoduje to też wiele błędów. Teraz sobie zdałem sprawę z tego, że to, co działa na mnie, niekoniecznie musi działać na kogoś innego, a przeważnie nie będzie działało. Więc dzielenie się takimi złotymi radami, zrób tak albo tak, to najlepsze będzie dla Ciebie. No nie, to niestety tak nie działa. Każdy jest inny i każdy powinien sobie dostosować do siebie różne rzeczy. Więc to po pierwsze. Po drugie, zająłem się różnymi sprawami. Część rzeczy rozpoczynałem, część kończyłem. Sobie hobby różne uskuteczniam. No i to wypełnia mi jakoś czas. Nie jestem ekspertem w żadnej dziedzinie, ani nie aspiruję nawet, żeby być. Więc też nie za bardzo widzę tutaj powodu, żebym się dzielił jakimiś rzeczami, bo myślę, że bardzo dużo jest kanałów eksperckich na YouTubie, gdzie możecie posłuchać ekspertów w danej dziedzinie, którzy naprawdę siedzą kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat w danej branży i mają dużo do powiedzenia. Ostatnio Mencen wyjaśnił różnych YouTuberów, którzy zaczęli dzielić się wiedzą, która nie jest defaultową ich wiedzą, tylko gdzieś weszli już w doradztwo podatkowe. No i tak się to kończy, jak ludzie, którzy zajmują się jedną rzeczą, nagle zaczynają mówić o innych rzeczach, o których mają mniejsze pojęcie. Jest to też trochę takie wymuszanie na nich, bo skoro mamy jakiegoś idola, to może on też się zna na wszystkim innym. No nie, nie zna się. Ktoś może się znać na jednej rzeczy bardzo dobrze, ale na innej mniej. Ja uważam, że każdy powinien sobie dostosować do siebie, czy będzie szedł w jedną dziedzinę, czy może w jakieś inne różne dziedziny. Ja raczej skupiam się na wielu rzeczach niż na jednej. Co prawda, inwestuję już od kilkunastu lat i tego się dość długo trzymam, bo od 2013 głównie utrzymuję się z tego, co zarobię na rynku, ale to już nie to, co kiedyś, gdzie kilkanaście godzin dziennie spędzałem przy wykresach, analizowałem. Teraz to czasami godzinka, czasami kilka minut, a czasami przez kilka dni nawet nie patrzę i jest ok, więc to dla moich własnych potrzeb jak najbardziej się sprawdza, ale nie czuję tutaj się na tyle dobry w tym, żebym mógł komuś mówić, że rób tak lub rób inaczej. Zresztą myślę, że mało osób też tak funkcjonuje jak ja, gdzie żyje gdzieś z rynku, a jednak te przychody miesięczne jakieś mają, więc to zupełnie inna bajka, jeżeli chodzi o inwestowanie.
Chciałbym, żebyście ten film potraktowali jako taką inspirację do jakichś własnych przemyśleń, własnych rozważań, własnych decyzji, a nie jakoś próbowali naśladować czy coś. Jak gdzieś powiem, czy coś sprzedałem, czy kupiłem, to jakby w moim przypadku to może działać, a w waszym zupełnie nie. I każdy ma inną sytuację, więc może zupełnie to komuś nie spasować, nie zadziałać. Więc wydaje mi się, że to, co też ten kanał od początku tak robiłem, żeby pokazywać pewne rzeczy, ale jednak też starać się, żeby każdy podejmował decyzję samodzielnie i ewentualnie inspirując się tym, co ja mówię, a nie bezmyślnie kopiując. Dobra, przejdźmy może do wykresów i przy okazji wykresów jeszcze też pewno kilka przemyśleń wpadnie. Jesteśmy na platformie TradingView i wykres Bitcoina do dolara. Jesteśmy w okolicach 105 000 dolarów za Bitcoina. Na początku stycznia mieliśmy nowe ATH. Teraz 2 razy to ATH było testowane, okolice 110 000 dolarów. I co dalej? Czy Bitcoin w górę, w dół, w bok, czy jak? Jakie ja mam do tego podejście? Tak jak mówiłem wcześniej, żyję głównie z rynku. Na ten rok zyski już mam zabukowane, więc za bardzo mi się nigdzie nie śpieszy. Będę miał za co żyć, za co chleb kupić i gdzieś sobie realizować swoje hobby, więc nie mam tu jakiegoś większego ciśnienia, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Wyznaczyłem sobie już dawno temu predykcję czasu szczytu hossy, no i to wychodziło mi gdzieś okolice 2 lipca 2025, czyli już za niedługo, bo za pół miesiąca. Zobaczmy może w szerszym kontekście, jak to wygląda na wykresie tygodniowym i czy będę sprzedawał. I kiedy będę sprzedawał ja akurat bitcoiny. No właśnie, pierwsza rzecz to była ten okres kiedy, ale jak na razie cena mnie nie satysfakcjonuje. No oprócz bitcoina też posiadam jakieś inne krypto. I myślę, że raczej nie będę sprzedawał w okolicy początku lipca, tylko będę raczej czekał dalej. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, w moim przypadku nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo mogę sobie poczekać jeszcze dłużej i nic się wielkiego nie stanie. Więc obstawiam, że ta hossa raczej będzie nam trwała dłużej. No chyba, że gdzieś się coś wysypie światowego. Ale pomimo tego, że tam mamy jakiś strasznie duży chaos na świecie, tak sobie jeszcze posprawdzałem, jak to wygląda pod względem wojen, no zasadniczo z roku na rok te wojny gdzieś tam rosną i coraz więcej mamy jakichś różnych wojen, ale zasadniczo spada ilość ludzi, którzy giną na tych wojnach. Więc to nie jest tak, że nagle teraz mamy jakiś super chaos, a wcześniej tak nie było. No nie, no jednak ludzie lubią się napierniczać i gdzieś atakować jedni drugich, więc przez cały czas gdzieś te konflikty były, są i to nie jest tak, że Trump nagle wprowadza jakiś nie wiadomo jaki chaos, nie wiadomo co tu się będzie działo albo nie będzie działo. Więc nie ma co za bardzo tak się zamykać w swojej bańce informacyjnej. Więc poza tym, że no nie jest jakoś nie wiadomo jak źle. Ja uważam, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, patrząc wstecz, co pamiętamy i co gdzieś jest zapisane, więc staram się z tego jak najbardziej korzystać. I patrząc, zaraz tam przejdziemy na wykresy innych walorów, wydaje mi się, że raczej to będziemy szli jeszcze w górę. Jak długo? Nie wiem. Staram się do tego podchodzić, gdzieś tam sobie przewiduję pewne rzeczy, tak jak ta predykcja hossy, ale ona bardziej była spowodowana, wyznaczona okresem, jaki mija od wcześniejszego dołka do szczytu, od szczytu do dołka, jaki ten okres jest, ile trwa mniej więcej, ale nie przywiązuję się do tego jakoś bardzo.
Bardziej musi się tu w moim przypadku spełnić kilka przesłanek musi być, czyli no gdzieś tam cena musi być odpowiednia, która będzie mnie satysfakcjonowała. No, na razie ta cena mnie jakoś nie satysfakcjonuje, żeby gdzieś się pozbywać Bitcoina. No ale zobaczymy. Popatrzmy, jak w stosunku do Bitcoina inne kryptowaluty. ETH, no tutaj jesteśmy w trendzie spadkowym i ten trend spadkowy trwa od 2022, no czyli praktycznie od szczytu hossy w 2021. 4 lata minęło, powinna być szczyt drugiej hossy. ETH powinno zrobić nowe szczyty, nowe ATH, a tu jesteśmy w trendzie spadkowym do Bitcoina. Zobaczmy, jak wygląda dominacja Bitcoina nad resztą kryptowalut. No, przez cały czas nam się ta dominacja powiększa i ona też się powiększa to nawet od maja 2021 roku. Czyli Bitcoin gdzieś sobie powoli idzie w górę, a reszta kryptowalut spada. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje na innych kryptowalutach. ETH gdzieś w okolice $2500 za jedno Ethereum. Jesteśmy w jakimś trendzie bocznym, jak patrzymy sobie na średnią kroczącą. Zrobiliśmy 4000 w marcu zeszłego roku. Popatrzmy sobie na świeczki tygodniowe. ATH w 2021 na poziomie 4900. Teraz jesteśmy 2,5, 2 razy niżej. No, ETH bardzo słabo w tym cyklu. XRP. Tutaj trend wzrostowy, ale ostatnie ATH było w 2017. Co prawda teraz zostało wyrównane w styczniu 2025, więc nie jest tak źle. Tu przypomnę, że Bitcoin swoje ATH w tym roku robił. W poprzednim zresztą też. Kolejna kryptowaluta. I też trend, no tutaj, czy był jakiś ATH? Nie wiem jak było wcześniej, bo od stycznia 2022 wykres. Ale trend ostatnio raczej boczny. Kolejna Tron ATH w 2024, więc nie jest tak źle w grudniu. Wcześniejsze ATH 2017, 2021 Tron nie bardzo. Akurat ta kryptowaluta radzi sobie całkiem dobrze. Monero. Ja mam tak poukładane od tych najlepszych, powiedzmy, do tych najgorszych. I Monero całkiem dobrze też sobie radzi. Co prawda nie robię ATH, ale trend lekko wzrostowy. Cardano, no tutaj ATH ostatnie w 2017, 2021 było dużo wyżej, a spadliśmy poniżej tego ATH w 2017. Czy ja czasem nie zauważyłem, a tak, w Tron 2024 ATH, to już mówiłem, dobra. Wracając do Cardano. I tu jakiś trend boczny, ale poniżej ATH w 2017 roku. BNB. Było jakieś ATH w 2024, ale jesteśmy poniżej ATH z 2021. Litecoin. No, do swojego ATH z 2021, 2017 mamy mega daleko, tam ponad 300, 400, a teraz 80. Jakiś trend boczny. KuCoin, czyli token giełdy KuCoin. KCS 11, ATH w 2021. Pancake ATH w 2021 44, teraz 2. I tu już widać, że jesteśmy w głębokiej bezsie. Im dalej w las, Maker też ATH na poziomie 6000, teraz 2000, 1700. Chainlink ATH 21, 54, teraz 15. Większość tych kryptowalut to jest głęboka bessa. Solana, Solana nie jest tak źle, ATH w 2021. Teraz nawet nowe lekko ATH w styczniu tego roku. Wyrównane, lekko przebite, ale dalej poniżej. Uniswap też głęboka bessa. Kaspa, no tu Kaspa przy mocnych wzrostach szliśmy do 0,2, spadek do 0,07. Spora korekta.
Kronos, token giełdy Crypto.com. ATH 2021 0,95, teraz 0,10. Głęboka Bessa. Kolejny Cent. Głęboka Bessa. No jak popatrzymy sobie kolejne krypto, to te kryptowaluty są w głębokiej Bessie, czyli większość altcoinów zalicza naprawdę gdzieś dno. Polkadot. Ona jest na poziomach z października 2020 roku. 2023. Ora o dno. Internet komputer. Też. Filecoin też. Ora o dno. Większość altcoinów jest w głębokiej Bessie. Pomimo tego, że jesteśmy w końcówce cyklu 4-letniego na Bitcoinie, ETH nie jest może w głębokiej Bessie, ale w jakimś trendzie bocznym. I tak naprawdę najlepiej, jak do tej pory, wyszli ci, którzy sobie kupili Bitcoina. W sumie najlepiej to wyszli ci, którzy kupili tam w 2010 Bitcoina, nie sprzedali go, nie zastanawiali się nad niczym, zamknęli komputer, mają zabezpieczone to aktywo dobrze i sobie trzymają. A może sprzedali teraz za 100 000, a kupili, nie wiem, za $1. No ale takich jest najmniej, więc 10 lat można było 15 przetrzymać i byłoby najbardziej optymalnie, bez stresu, bez patrzenia, czyli czas spędzony na czym innym. No ale z czegoś trzeba żyć i niektórzy nie mają aż tak dużo, żeby sobie trzymać. Niektórzy mają pieniądze i jakby to, że tego Bitcoina sobie trzymają, to im w niczym nie przeszkadza ani nie pomaga. Więc podsumowując, rynek krypto. Jesteśmy w hossie na Bitcoinie. W większości altcoinów w głębokiej Bessie, ETH w jakimś trendzie bocznym. Część jeszcze kryptowalut jest w hossie i też dały zarobić nawet niektóre więcej niż Bitcoin, ale to są jednostki, więc jakby grana w totalotka. Więc tak obecnie wygląda rynek krypto. Ja sobie spokojnie czekam, obserwuję, czy będzie jeszcze odbicie na altcoinach. Jak popatrzymy sobie podsumowanie całkowitej kapitalizacji krypto, no to było ATH w 2024, ale niewiele wyższe niż w 2021. Total 2, czyli bez Ethereum, czyli bez Bitcoina. Tak, bez Bitcoina, no to nie przebiliśmy ATH z 2021, byliśmy blisko, a bez Bitcoina i ETH, no wyrównaliśmy ATH z 2021, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jakiś trend boczny, uśredniony, bo większość jest w głębokiej Bessie, jest kilka krypto, które gdzieś porobiło bardzo dobre wyniki, one tu wyciągnęły ten wykres, ale w większości jest to bardzo słabe. A jak się to ma do rynków normalnych i co się dzieje na innych rynkach? No Bitcoin dość mocno już jest wrażliwy na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje na innych rynkach, jak gospodarki działają, więc to już nie te czasy, gdzie żył sobie własnym życiem i własnymi cyklami 4-letnimi. Zobaczymy, jak teraz to będzie. No ale już odkąd weszły ETF-y, odkąd kupują jakieś instytucje, odkąd rezerwy firmy kupują, upłynniając swoje akcje pod jakieś obligacje, pod zastawy, no to już wygląda zupełnie inaczej. I ogólnie skończyła się moda na kryptowaluty, jaka była w poprzednich latach. No wiadomo, najważniejsza na rynku jest moda. Nie to, co jest wartościowe, tylko to, co jest modne. Tak mi się jeszcze przypomniało jedna rzecz, bo co jakiś czas gdzieś słyszę, niektórzy eksperci powtarzają, że długofalowe inwestowanie jest najbardziej bezpieczne. No nie, nawet napisałem artykuł na ten temat, tak nie jest, bo jakby ryzyko nam wzrasta w trakcie inwestowania. Może pokażę wykres. Napisałem taki artykuł Paradoks bezpiecznych inwestycji długoterminowych. Jak ktoś chce, to zapraszam na stronę Blog Prezesa. A taki wykres chciałem Wam pokazać z tego artykułu.
że pozorne ryzyko, roczna zmienność nam spada w przeciągu czasu, to są lata, ale okazuje się, że realne ryzyko całkowite skumulowane nam rośnie. Więc to nie jest tak, że im dłuższy termin, tym jest super i coraz mniejsze ryzyko. No nie, tak to nie działa i im inwestujemy w dłuższym terminie, tym gdzieś to skumulowane ryzyko będzie nam się nawarstwiało. Taki przykład na przykład o spółkach Nokia, która gdzieś była tutaj liderem w rynku telefonów komórkowych, albo Kodak, lider w rynku aparatów. No i okazało się, że zmieniła się technologia, inni poszli naprzód, oni zostali w tyle i można było trzymać akcje, pobierać dywidendy. Okazało się, że zostaje się z niczym. Więc warto sobie jednak na to zwracać uwagę, że długoterminowo ok inwestowanie, ale to skumulowane ryzyko jednak rośnie i może coś się zmienić, co wywróci do góry nogami na przykład ten pakiet akcji, który posiadamy. Dobra, wracamy do wykresów. Jak wyglądają inne wykresy? Co dla mnie akurat jest ważne? Euro-USD. Para euro-USD wygląda na to, że zmienił nam się trend. Od 2008 mieliśmy umacnianie dolara w stosunku do euro, a od września 2022 jest spora szansa, że ten trend się odwrócił i dolar będzie nam się osłabiał. Wyszliśmy górą z tego kanału spadkowego. Zobaczymy, czy będą przebijane te kolejne lokalne szczyty. No myślę, że tu potwierdzeniem będzie dopiero przebicie 1,22 na parze euro-USD, ale na razie wygląda na to, że faktycznie tak może być. No i to jest też uwaga dla tych, którzy inwestują na przykład w akcje amerykańskie. Może się okazać, że przy hoście w Stanach na S&P, macie ETF-a na S&P, on tam urośnie powiedzmy, nie wiem, o 10%, ale euro-USD też będzie minus, czy to plus 10%, no i wam się to wyrówna, bo dolar stanieje, to do euro, ale jak pokażę wam parę euro PLN, to mniej więcej jest trend boczny. Więc na to trzeba też uważać, jak inwestujecie na innych rynkach, a nie w Polsce, jak inwestujecie już w ogóle na rynkach jakichś egzotycznych, no to już tam się może dużo pozmieniać, bo może się okazać, że traficie w super hossy, ale waluta danego kraju nagle zacznie spadać. Dobra, USD do złotówki, no i też nam to widać, wyjście z takiego trendu wzrostowego, gdzie dolar nam się umacniał, i jest szansa, że złotówka będzie nam się umacniała do dolara. W szczycie mieliśmy już 5 zł, w dołku mieliśmy 2. Potencjał do spadków jest spory, czy do wzrostów? Do wzrostów pewno też, ale na razie przyjmuję, że jest większa szansa na to, że ten trend nam się zacznie odwracać i będziemy mieli odejście od dolara. Jak popatrzymy sobie na parę euro-PLN, no to jakiś trend boczny z lekką tendencją wzrostową, ale raczej gdzieś się utrzymujemy w okolicy 4,20. To szczyt był też 5 zł, ale dołek za ostatnie lata 3,80, ale myślę, że ten przedział 4,10, 4,40 to jakby jest taki, w którym gdzieś będziemy się przemieszczać w najbliższych latach. Jak popatrzymy sobie na złoto, to złoto nam tutaj robi ładną już hiperbolę. Nowe szczyty na złocie. Ci, co zainwestowali w złoto, zarobili na pewno już sporo. ATH z 2011 roku. Tutaj patrzymy, wtedy było 688% z wcześniejszego dołka. A teraz od dołka z 2015, ile mamy wzrostów na złocie? 240%. No naprawdę całkiem
sporo. To mamy od 2015 roku. A tutaj jak popatrzymy sobie wcześniej, że kiedyś wyznaczyłem dołek i tam było minus 70%, więc tak, tu kiedyś było minus 45 od szczytu 2011 do 2015, 4 lata, więc też złoto może spaść nam o połowę. Ale ostatnio ładnie w górę. Czy będzie zmiana? Nie wiem, ale na razie rośnie. Od dłuższego czasu rośnie i nie zapowiada się na razie nic, żeby ten trend się zmieniał. Tak, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, jak sobie inwestujecie w różne rzeczy i jest też taka tendencja, taka szkoła, żeby jak macie różne akcje, różne walory, to sobie rebalansujecie ten portfel, czyli jak czegoś macie już za dużo procent, zajmuje, to sprzedajecie, a kupujecie to, co jest w danym momencie tanio. Na przykład dane akcje urosły mocno, a inne powiedzmy urosły mniej, no to te, które urosły bardziej sprzedajecie, a kupujecie te, co mniej urosły. Czy to ma sens? No, ktoś to dawno temu wymyślił, jest stosowane i w pewnych zakresach ma, ale trzeba brać pod uwagę to, że sprzedajecie coś, co jest najlepszym aktywem, co daje najlepiej zarobić, a kupujecie coś, co jest słabszym. I teraz pytanie, czemu tak się dzieje, więc wydaje mi się, że tutaj warto się temu przyjrzeć bardziej, dlaczego coś rośnie, a dlaczego coś rośnie mniej, albo czemu spada. Może też być tak, jak firma Kodak gdzieś tam rosła i nagle potem okazało się, że weszła nowa technologia, oni zaspali i to był czas na realizację zysków. Więc trzeba patrzeć, co się dzieje, jaka jest otoczka tego, a nie tak bezmyślnie po prostu zmieniać sobie jedne aktywa w drugie aktywa. Wydaje mi się, że lepiej wtedy już wejść w ETF-y całych rynków, na przykład na S&P albo na cały świat, albo na jakieś rynki rozwijające i nie zastanawiać się nad tym, bo no, czasami jest lepiej coś kupić, na przykład tak jak Bitcoina na samym początku, i go trzymać przez 10-15 lat. No ale jakie macie szanse na to, że tak zrobicie, że wybierzecie taki walor, który tak akurat wzrośnie, no bardzo nikłe, więc tutaj trzeba się dywersyfikować i kupować różne walory. Ale ci, którzy kupili na przykład Bitcoina za $2, sprzedali za 100, zarobili razy 50. No ale mogli potrzymać jeszcze dłużej, sprzedać za 1000, za 10 tysięcy, za 100 tysięcy. O to chodzi, że to był konik, który dobrze ciągnie. No więc trzeba to brać pod uwagę i mogli się przerzucić na jakieś shitcoiny, które zamiast iść w górę by spadły. Więc tu bym uważał na sprzedawanie tych dobrych koników, a kupowanie tych słabych, bo przecież no, to się musi wyrównać. No nie, coś drożeje, bo ma ku temu podstawy, więc warto też trochę zagłębić się, jakie są podstawy do wzrostu. Jak popatrzymy sobie, jeszcze złoto w parze do złotówki też nam rośnie ładnie, ale już trochę mniej niż do dolara, bo tutaj dolar nam się trochę zaczął osłabiać. A jak popatrzymy na srebro, no srebro dawało w przeszłości więcej zarobić, było takim lewarem na kruszcach. Teraz nie do końca. No, co prawda przebijamy jakieś lokalne szczyty, ale do ATH na srebrze jeszcze trochę mamy. A jak popatrzymy sobie srebro w ujęciu złotówkowym, to akurat w tym przypadku w 2024 zrobiliśmy ATH. Teraz to ATH gdzieś jest, no tutaj właśnie różnica kursów walutowych w parze złotówka do dolara, że udało się zrobić ATH na srebrze w 2024, pomimo tego, że srebro swojego ATH nie zrobiło, a do ATH pozostaje jeszcze dość sporo. Ale od tego czasu mamy trend boczny i tak naprawdę 135 zł za uncję srebra. Stosunek złota do srebra, no to mamy trend jakiś boczny i no najlepiej gdyby to spadło i
srebro zdrożało w stosunku do złota i wtedy można byłoby się skeszować, jak to było wcześniej w 2011. Był jakiś lokalny dołek, potem zaczęło to rosnąć. Albo w 2021. No a tak naprawdę za bardzo nic się tu nie dzieje na tym. Dobra, ropa. Tu też wielkich zmian nie ma, lekka tendencja spadkowa, nawet doszliśmy do 55 za baryłkę, teraz odbicie do 75 w związku z tymi lokalnymi wojnami na Bliskim Wschodzie, ale większego szału tu nie ma, za dużo się nie dzieje. Dobra, popatrzmy, co się dzieje na giełdzie w Stanach. S&P. W lutym 2025 zabiliśmy ATH. Trend wzrostowy, duży kanał wzrostowy. Wcześniej miałem wyrysowany taki mniejszy kanał, z którego wyszliśmy dołem, powrót do tego kanału i tak naprawdę utrzymaliśmy duży kanał wzrostowy, który jest od 2020 roku. W międzyczasie mieliśmy obsuwy, szczyt 2022, potem spadek październik o 27%, potem kolejny szczyt, teraz znowu spadek o 21%. A popatrzmy sobie, ile robi wzrostów S&P po tych spadkach. Wcześniej spadek w 2020, 27%. Tutaj zrobił nam od tego dołka do tego 120%, od tego do tego 75%. No i pytanie, czy teraz też okolice 100% do wyciągnięcia? Czy dalej ten kanał będzie wzrostowy realizowany? No na razie idzie w górę. Myślę, że gdyby technologia się tak nie rozwijała, jak się rozwija, no to pewno by tu spadki były duże, ale technologia mocno ciągnie i te spółki technologiczne mocno ciągną w górę rynki. Zobaczymy sobie Nasdaq. Też mamy tutaj przez cały czas trend wzrostowy, pomimo tych korekt około 20%. I jak już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, przy technologii, to ja uważam, że specjaliści, no niestety będą łatwo do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. No chyba, że jesteście taką wybitną jednostką, wybitnym specjalistą, ekspertem, to pewno nie, ale to są jednostki. Jednak większość specjalistów będzie można łatwo zastąpić przez sztuczną inteligencję. Więc co najlepiej iść? Wydaje mi się, że najlepiej rozwijać się w różnych dziedzinach, w różnych branżach, tak żeby jak najłatwiej się przekwalifikować, jak najłatwiej tutaj zmienić branżę i być takim bardzo elastycznym, że to będzie wartość dodana w najbliższych latach. Ci, którzy będą powiedzmy specjalistami jakiegoś średniego stopnia, mogą się zdziwić, że okaże się, że no nie są już tak bardzo potrzebni na rynku. No i teraz też znowu to jest kwestia indywidualna, bo jak ktoś lubi robić jedną rzecz i robi ją od kilkudziesięciu lat i mu to pasuje, to też bez sensu, żeby wbrew sobie nagle uczył się 15 innych rzeczy. To jest kwestia indywidualna, ale jak robisz tą jedną, to staraj się być w tym bardzo dobry, więc wtedy utrzymasz na pewno się i będziesz dobrze zarabiał. Bo to, tak jak powiedziałem, ci wybitni specjaliści pewno będą dalej potrzebni, będą dobrze zarabiali. Ale ci średniego stopnia, a raczej do zastąpienia i tutaj właśnie wydaje mi się, że warto rozwijać się w różnych dziedzinach. Popatrzmy sobie jeszcze, co się dzieje u nas na giełdzie. I WIG też mamy w trendzie wzrostowym. WIG20, co ciekawe też, WIG swoje ATH miał, ale WIG20 do ATH jeszcze nie. Niestety tutaj dużo, ostatni ATH w 2007 roku. Niestety dużo spółek Skarbu Państwa. No, a chyba większość wie, jak te spółki funkcjonują, jak państwo te spółki drąży, wyciąga kasę. No nie jest to tak, że te spółki są motorem napędowym polskiej giełdy i ciągną w górę i ciągną przemysł. No właśnie, no nie. One są bardziej do tego, żeby wyciągać z nich kasę, a nie żeby się jakoś rozwijały i parły do przodu. No niestety, ale tak
taki mamy klimat. Nie ma tutaj za dużo spółek technologicznych, dużo gdzieś banków, które by ten WIG20 mogły pociągnąć w górę. Dobra, myślę, że tyle starczy. Nie będę tu się rozwijał bardziej nad innymi wykresami, bo już ten film się robi trochę długi, a nie każdemu chce się taki długi film oglądać. A też powoli mi się kończą pomysły na jakieś przemyślenia. A może jak będą jakieś ciekawe komentarze, to może urodzą się jakieś nowe przemyślenia i może będzie następny film. Dzięki za dziś, do usłyszenia i do następnego razu.